Okej, witamy serdecznie, dżentelmeni przy stole, w odcinku poświęconym PAX Renaissance. No i tutaj część osób może się zapytać, dlaczego kolejny odcinek o grze, o której już rozmawialiśmy. No ale właśnie tak w zasadzie to się wpisuje trochę w filozofię naszego kanału, bo zamysł jest taki, żeby właśnie wracać i pogłębiać, rozmawiać o grach, które mają według nas ten potencjał do tego, żeby pokazywać je z różnych perspektyw. Dlatego też dzisiaj wyjątkowy gość z nami, czyli połówka ćwierci tony planszówek. Matejo, witam serdecznie. Cześć, dzięki za zaproszenie, witajcie wszyscy. A ja tylko wtrącę, dlaczego robić kolejny odcinek o PAX Renaissance, no bo to jest jedna z najlepszych gier na świecie. Dla mnie to jest wystarczający powód i nigdy dość materiałów o tej grze. Powiedz to wszystkim tym, którzy wystawili jedynkę z komentarzem na BGG. Nie ale rozmawiam o tym z też takimi pewnie ludźmi. wspomnimy. Szkoda czasu. No różne są zarzuty, ale to też postaramy się o zarzutach tutaj porozmawiać, także dzięki serdecznie, że znalazłeś czas, mimo tego, że tak jak mówiłeś, tutaj czekacie na potomka, więc dosyć napięta jest atmosfera w domu. Ale chwila, żeby znaleźć o PAX-ie się znajdzie. No to dobrze, to lecimy. Powiedz mi tak, pierwsze może pytanie, jakie są twoje ulubione typy gier, czyli taką powiedzmy top 3. Ja sobie pozwolę strzelić od razu, to wyprzedzę. Ja bym umieścił ciebie w takich kategoriach, kategoriach, takich grach: Netrunner, Labirynt, Wojna z terroryzmem i PAX Renaissance. Tak. Czy to jest twoja top 3? To nie będzie moja top 3, to będą gry z mojego top 10, ale jest to, widzisz, to jest taka, tak jak są 3 rodzaje prawdy, znamy to, więc to jest ta półprawda, bo to jest trochę przekłamany obraz, bo jednocześnie to są jedne z moich ulubionych gier planszowych ever, ale z drugiej strony to może przez pryzmat tylko tych 3 gier mogę wydawać się innym człowiekiem, graczem niż jestem. Bo ty trochę jak pan Hyde masz różne oblicza. Ja jestem głównie eurograczem i moją ukochaną grą w ogóle przez długi czas była Cywilizacja poprzez wieki Chwatila, a później na top 1 mojej ukochanej listy wskoczyła Terraformacja Marsa, więc to są moje moje ulubione gry. Natomiast to, co powiedziałeś, jednocześnie również jest prawdą. Ja bardzo lubię Netrunnera, uwielbiam PAX Renaissance, lubię card-driven gamey typu właśnie Twilight Struggle, Labyrinth. No ja pamiętam właśnie, wejdę ci w słowo, że pierwsze pytania, które skierowałem podczas po rejestracji na forum, to właśnie były wiadomość do ciebie z pytaniem o zimną wojnę właśnie, więc to były też wieki temu. Już wtedy grałeś w tak poważne gry. Natomiast z card-driven game'ów faktycznie najbardziej lubię Labirynt, przy czym to jest bardziej... To są bardziej takie chlubne wyjątki od reguły, którą są dla mnie Eurasy. Kocham Felda i jego projekty, więc ja w głębi duszy myślę, że gdybym miał wybrać jedno, tak wiadomo, że każdy ma jakąś tam hybrydowy gust. No może nie każdy, ale większość ludzi. No ale ja jednak jakbym miał... Myślałem, że powiesz, że każdy ma piętę Achillesa. nie, każdy... To ja bym, jakbym miał wybrać jedno, powiedziałbym, że jestem jednak eurograczem. A to powiedz mi, jak jesteśmy już przy grach euro, bo pamiętam kiedyś z Piotkiem rozmawiałem na temat ogólnie, bo ja też wywodzę się z zamiłowania gier euro i u mnie to było właśnie takie zamiłowanie do tworzenia łączenia tych poszczególnych elementów w całość. Tak jak, nie wiem, mamy gry komputerowe w stylu Settlers Anno Domini, czyli mam ciąg taki, powiedzmy, półproduktów i tworzę z tego cały produkt. Co u ciebie na przykład jest takim najprzyjemniejszym elementem właśnie gier euro? Wiesz co, myślę, że to, co powiedziałeś na pewno, aczkolwiek to nie jest obecne w każdym Eurasie, prawda? Budowanie łańcuszków produkcyjnych. Natomiast, nie wiem, jest spora liczba osób, którym już się takie właśnie tego typu Eurasy przejadły, typu przerabiam zasób A w zasób B po to, żeby z zasobem C zrobić z tego D i później jak mam odpowiednio dużo tego D, to mogę zgarnąć punkty z kontraktów. To dla niektórych to jest już takie hot full.
przestańcie robić takie gry. Ja lubię, natomiast dla mnie myślę, że jednak optymalizacja, ja mam ścisły umysł, z zawodu jestem programistą, więc wydawałoby się, że powinienem szukać w hobby czegoś innego, natomiast mnie to bawi. Bawi mnie takie właśnie ogarnianie tego abstrakcyjnego poletka, optymalizowanie i wiesz, wyciśnięcie, no bo do tego się sprowadzają gry euro, żeby przy ograniczonej liczbie zasobów, a tymi zasobami może być choćby czas gry i liczba rund, żeby z tego wycisnąć jak najwięcej. Tak? No, po prostu czysta optymalizacja. No to mi sprawia największą wydaje mi się, frajdę. że to nie jest takie paradoksalne, bo ja pamiętam, oglądałem zdjęcia jakiegoś fotografa, który zawodowo zajmował się bardzo poważną taką, powiedzmy, fotografią produktową, a na Digarta, czy jak tam się to kiedyś nazywało, wrzucał taką widać po prostu emocjonalną po prostu taką, wiesz, bombę, nie? Że tak jakby mimo że i tu był fotografem, to zupełnie inne miał podejście właśnie po godzinach pracy, nie? Jakby potrzebował tego ujścia. Ludzka strona fotografii, a nie taka bezduszna, produktowa, no jeżeli faktycznie był. Więc tym może, no właśnie, więc ty może tutaj pracując się literkami, cyferkami, jednak odnajdujesz też mimo wszystko przyjemność w tym liczeniu, ale bez deadline'ów. Tak, plus no jednak jest to trochę inna forma pracy mózgu, ale lubię. Jak już mam spędzać czas przy planszy, to wolę pomyśleć niż rzucać wiadrem kości i zobaczyć, co się stanie. Nie to, żebym miał coś do kości per se, i amerytraszów. Ale sam mam w kolekcji kilka amerytraszy, więc to nie jest tak, że całkowicie stroję. Natomiast no, jak już, to wolę hybrydy, gdzie jednak są jakieś euromechanizmy w tym całym Ameri. No, ale co, to może przejdziemy do paksów. Do paksów. Dlatego cię spytałem tak o twoje topy, żeby właśnie tak jak pokazałeś, przedstawić też paksa nie tylko jako grę dla takich hardkorowych gamerów, którzy wychowali się na nie wiem, żetonówkach i tym podobnych, ale też dla ludzi, którzy na co dzień być może grają w zupełnie inne gry. No bo przyjęło się, że PAX ze względu na tą swoją ilość interakcji, ilość zasad to jest właśnie grą tylko dla takich totalnych nerdów i osób, którym brakuje agresji w codzienności. Bo moje pierwsze jest pytanie, dlaczego ta gra tak bardzo wkurza ludzi? Wiesz co? Właśnie tutaj może, żeby uchylić rąbka kulis, te twoje pytania dostałem wcześniej, ja się do nich troszkę przygotowywałem i to jest jedno z tych, które mnie zastanowiły, bo ja nie wiem, czy ja mogę zgodzić się z tezą postawioną w pytaniu. Nie wiem, czy nie spotkałeś się. Nie wiem, czy PAX wkurza ludzi. Wiesz co? Ja wiem, że on na pewno ludzi może przerażać. To jest takie mocne słowo, ale już powiedzmy. On może ludzi odrzucić. Ja nie wiem, czy on może ludzi wkurzyć. Być może ktoś, kto zainwestował sporo czasu, żeby się tej gry nauczyć i się od niej odbije, być może może być zirytowany, ale ja bym jednak zastanowił się, dlaczego od tej gry się tak łatwo odbić. Bo utarło się i ja sam... Większość negatywnych komentarzy właśnie dotyczy tego, że kurczę, że tych zasad jest tyle, że nie opłaca się skórka za wyprawkę, że te zasady są dla zasad, a jest ich tyle, że nie ma mowy o opracowaniu jakiejkolwiek strategii, zabawy grą, tylko że jest to po prostu żmudna nauka zasad i tego jest za dużo, żeby nad tym zapomnieć. Tak, ja sam kiedyś stawiałem PAX Renaissance jako taki koronny przykład gry bardzo trudnej do nauczenia się i z bardzo ciężkimi zasadami i z biegiem czasu zacząłem to zdanie trochę przekształcać w głowie, bo ja nie uważam, że te zasady są skomplikowane tak per se. One, to też nie jest łatwa gra. Tych zasad jest trochę. Co najgorsze, są wyjątki. No i to są wyjątki, czasem wyjątki od wyjątków.
Tak, można powiedzieć, że jest mało elegancka. Bardzo, jeżeli chodzi mechanizmach. O zasady, to tak. Natomiast w samym core ta gra jest banalna. Jeżeli chodzi o zasady akcji, ona jest średnio złożona. Więc gdybyśmy mieli to rozpatrywać w ten sposób, to ja nie uważam, żeby to kwestia samych zasad albo tego, jak jest instrukcja napisana, bo ona też nie jest napisana najlepiej, o czym obaj wiemy. Natomiast co jest trudne w tej grze i może być, na pewno odrzuca ludzi i może być irytujące, tutaj przyznam, to o czym wspomniałeś. W tę grę nie jest trudno zagrać. W tę grę jest trudno grać. To może się wydawać masłem maślanym, to może inaczej. Do tej gry nie jest trudno usiąść. Ale wiesz, usiąść to możesz sobie do jakiegoś bardzo niszowego filmu i niby go oglądasz, ale ni w ząb nie rozumiesz, co tam się dzieje. Nie kumasz przekazu i wydaje ci się to jak stratą czasu, tak? Właśnie wyrzuciłeś 2 godziny życia na śmietnik. Bo co trudne jest w Paxie, to dostrzeganie efektów ruchów swoich, przeciwnika, dostrzeganie tego, co się dzieje w tym momencie na planszy, co się zadzieje zaraz i jakie to niesie konsekwencje dla mnie jako gracza, dla przeciwników. To jest trudne. Bo jakbyś miał zdefiniować właśnie Paxy, czym jest ten gatunek, to, no bo ja się spotkałem właśnie z takim ciekawym określeniem, że to jest tak jakby kontrola stołu, kontrola tej planszy, ustawienie sobie rozgrywki pod siebie tymi 2 akcjami, tak żeby jednocześnie zablokować możliwość przeszkodzenia innym i jednocześnie ustawienia siebie pod kolejne rundy w 2 akcjach, co oczywiście jest tylko takim ogólnieniem, bo może tych akcji być więcej, ale czyli jest to taka ciągła kontrola właśnie siebie i przeciwników. Dla ciebie czym jest ta seria, jakbyś mógł je zdefiniować? To, co mówisz, jest prawdą. Ja spojrzałem na to z innej strony, bo dla mnie PAX Renaissance to jest pewnego rodzaju gra symulacja. To jest oczywiście gra planszowa, co w bardzo dużym uproszczeniu sprowadza się do tego, że jest to zabawka dla trochę starszych dzieci, ale nadal. Natomiast to jest pewien model. To jest produkt, który ma modelować pewną wizję świata autora. On tego nie ukrywa ani w instrukcji, ani we fluffy na kartach, ani w pewnego rodzaju mechanizmach. Więc ja bardziej postrzegam, żeby nie było, ja się świetnie przy Paxie bawię. To jest jedna z moich ulubionych gier, ale ja widzę w tym trochę inny zamysł. W sensie to nie jest gra, która ma opowiadać historię, to jest gra, która ma modelować pewien świat. Natomiast jeżeli miałbym jakieś takie highlighty Paxa, jego główne cechy, gdybym miał komuś zareklamować, w jednym zdaniu powiedzieć, to Pax Renaissance to jest na pewno ogromna interakcja. To wyświechtane zdanie, ale to jest walka na noże w budce telefonicznej. Ale jest to też dla mnie, co robi tę grę, to jest znane z Imperiala brak przynależności większości elementów na planszy do graczy. Czyli ja jako gracz nie jestem Francją. Ja jako gracz mogę kontrolować Francję na pewnym etapie rozgrywki. Mogę wrzucić tam pionki, mogę sprawić, żeby tam się pojawiło więcej jednostek ofensywnych, więcej jednostek defensywnych, natomiast one nie są moje. To nie są niebieskie pionki Maćka. Niebieskie pionki Maćka że to są koncesje, tak? I to jest dla mnie najważniejsze, co w tej grze I to jest jednocześnie chyba taki jeden z dużych progów, jeśli chodzi o progi wejścia, bo gry euro, o których wspominałeś, uczą nas tego, że mamy coś swojego przynależnego i to rozwijamy. O to dbamy, ten silniczek rozwijamy, a tutaj tak naprawdę gra zmusza nas do tego, żebyśmy porzucali pewne elementy na rzecz po prostu brutalnego zwycięstwa, tylko i wyłącznie. Pamiętam nawet tutaj ostatnio ktoś o Arksie wspominał, że
no kurczę, moim powiedzmy siłą mojego pomysłu na strategię jest jakiś zasób, a ktoś mnie od tego zasobu odcina, no to jest bezsensowne, bo pozbawi mnie kręgosłupa, nie? I to tak jakby powiedzmy zdefiniował, czym są paksy, nie? Że tutaj nie możesz liczyć na coś, że coś będzie działało od początku do końca gry i myślę, że to też sprawia dużą trudność, jednocześnie wywołuje frustrację u graczy, którzy zaczynają w to grać, że kurczę, no miałem Francję, już nie mam, bo przecież tak ta runda minie, jeśli gramy szczególnie na większą ilość graczy w paksa, no to świat potrafi się obrócić o 180 stopni, więc te zmiany są często tak duże, że gracze no, czują się w piaskownicy po prostu, kiedy ktoś, jakiś starszy chłopak nasypał im tym piaskiem po oczach. Zgadza się. I nie wiem, co Wcześniej robić. powiedziałeś, że PAX to jest niby taka gra dla nerdów, dla wargamerów. Ja się chciałem z tym nie zgodzić, zapomniałem, aczkolwiek teraz, jak powiedziałeś to, co powiedziałeś, to pod tym kątem tak, mogę się z tym zgodzić, bo jednak wydaje mi się, że gracze wywodzący się, z gier wojennych mają dużo większą tolerancję na tę negatywną interakcję i właśnie łatwiej im jest przeskoczyć tę główną chopkę z brakiem przynależności elementów do graczy, bo jeżeli faktycznie posadzimy przy tym, nie ostrzegając go wcześniej, klasycznego, tak nazwijmy to, eurogracza, który tam lubi uprawiać, tak jak wszyscy wiemy, z czego się można śmiać, jeżeli chodzi o eurograczy, który lubi sobie uprawiać swoją marchewkę i najgorsze, co mu się może stać w grze, to, że ktoś mu wpuszczenie szkodników. Nie, no coś, to już była bezpośrednia negatywna interakcja. Najgorsze, co mu się może stać, to, że ktoś go uprzedzi i zajmie mu pole w worker placemencie i nagle sadzasz go bez uprzedzenia do Paxa i on sobie w pierwszym ruchu kupuje królową i bierze Węgry, a później ty mu wjeżdżasz tam z dżihadem i nagle się okazuje, że co tu się zadziało? To faktycznie mogą być łzy w oczach. Tak, i to są te momenty, gdzie ludzie mogą się irytować, bo mogą powiedzieć, hej, głupia losowa gra, tak? Bo nie znając mechanizmu, nie wiedząc, czego się można tu spodziewać, to może się wydawać to dla kogoś losowe, że ja sobie kupiłem koronację, wziąłem sobie to królestwo i zaraz weszła karta, którą ktoś mógł kupić, która mi to automatycznie odbierała w jednym ruchu. No przecież to jest głupie i losowe. A ja już miałem plan na wygraną. Ale tak, to na pewno są... No, szczególnie dzisiaj, kiedy widzimy komentarze w stylu jak mogę grać 10 rozgrywek, żeby poznać grę. Ja chcę grę poznać w pierwszej partii. Nie? Dla wielu osób zainwestowanie czasu, no zresztą to rozumiem też, nie? W 10 rozgrywek po to tylko, żeby nauczyć się podstaw gry, bo to są absolutne podstawy, jeśli chodzi o 10 pierwszych partii. A myślę, że w okolicach setki dopiero gramy, świadomie wykorzystując możliwości, jakie tam są ukryte. Więc no jest to takie ryzykowna inwestycja, szczególnie, że nie jest to gra solo i potrzebujemy jeszcze przynajmniej jednej osoby, która poświęci z nami ten czas. No właśnie, powiedz mi, jak się zaczęła twoja przygoda z Paxem? Czy uważasz, że zawsze musi być tak cholernie ciężko, jeśli chodzi o ten tytuł? To są dwa pytania. No może najpierw powiem o moich początkach z Paxem. Ja się tu przygotowałem, ale zdążyłem się, to będę mówił w trakcie. Zagotować. Tak, nie, odgotowałem się, bo sobie pootwierałem stronę, a później nie pozamykałem jak kretyn. No ale cóż, jak sobie tutaj spojrzę, to pierwszą partię w Pax Renaissance, jeszcze w pierwszą edycję, tę starą, kieszonkową, miałem w lipcu 2018 roku. No to już kawałek czasu. Czyli 2 lata po premierze, bo Pax Renaissance się ukazał w 2016 roku. I co? I ja zawsze lubiłem czytać instrukcje i poznawać zasady nowych gier. To jest dziwne, ale tak. No ale myślę, że sporo z nas tak ma, że instrukcje walają się po naszych domach w każdych dziwnych miejscach. Tak, ja lubiłem czytać. Ja przed decyzją zakupową sobie czytałem instrukcje zawsze.
Co więcej, Takie hobby. Jak jechałem na granie i wiedziałem, że ktoś będzie mi grę tłumaczył, to i tak wcześniej czytałem instrukcje, bo łatwiej mi w ten sposób przyswajać informacje. I nigdy nie miałem z tym problemów, z czytaniem ze zrozumieniem i z parsowaniem sobie zasad gier planszowych w głowie. I Pax Renaissance to była pierwsza i jedyna gra, która mnie pokonała. A już wtedy znałeś Labirynt, czy nie? Wydaje mi się, że tak, bo Labirynt jest sporo starszy, więc wydaje mi się, że ja zaraz jak będziesz opowiadał, to ja to sprawdzę, ale na 90% powiedziałbym, że tak. No to jestem pod wrażeniem, bo wydawało mi się zawsze, że Labirynt jest tą taką najcięższą instrukcją. W mojej grupie zawsze ja byłem osobą, która tłumaczy zasady i ja sobie przeczytałem te zasady do Paxa raz, przeczytałem je drugi raz i na myśl o tym, że ja teraz będę komuś to tłumaczył, ja się poddałem. Uznałem, że nie jestem w stanie tego zrobić. Nie jestem w stanie wytłumaczyć tego tak dobrze, żeby oni cokolwiek z tego zrozumieli i żebyśmy mogli zagrać, bo ja mało co rozumiem, więc oni zrozumieją z mojego tłumaczenia połowę tego, co ja, skoro ja nie jestem pewny. I ta rozgrywka będzie o kandy dupy potłuc. Więc z bólem serca, ale sprzedałem wtedy tę grę. Natomiast ona mi tak siedziała w głowie, że ja po jakimś czasie, nie pamiętam, czy to było pół roku, czy to był rok, ja ją kupiłem ponownie. Zawziąłem się, znowu przeczytałem 2 razy instrukcję, rozłożyłem sobie tę grę na 4 ręce i grałem solo, wykonując najlepsze ruchy, na jakie byłem w stanie wpaść, pociągając te dźwignie i patrząc, co się zadzieje. I dopiero wtedy siadłem i zagrałem ze swoją ekipą. No, w tak zwanym międzyczasie... Ile osób? Wiesz co? Ile osób zagraliście pierwszą partię? To jeszcze tak... Tak. W miarę sensownie. We trójkę. A właśnie, miałem to powiedzieć w preambule, ale zupełnie mi wyleciało z głowy. Ja mam na koncie ponad 300 rozgrywek w PAX. Wow. No, dzięki BGA. No ale są to pełnoprawne rozgrywki. Jakieś 20 z nich to jest pierwsza edycja, cała reszta to jest druga edycja. I z tych 300 kilkudziesięciu rozgrywek no powiedzmy 20 jest w składzie innym niż dwuosobowy. I to mówię od razu, znaczy nie od razu, ale w miarę szybko, bo to może być ważne do zrozumienia kontekstu twojej przygody z tą grą. Tak, to tak wyglądał mój początek z Paxem. W grze, jak już zacząłem w nią grać, a nawet trochę wcześniej, skoro postanowiłem ją odkupić po tym, jak ją sprzedałem bez grania, zakochałem się. Z biegiem czasu wymieniłem ją sobie. Pamiętam, że ona mi się tak podobała, że kupiłem dodatek. Dodatek do pierwszej edycji był tylko po angielsku i nie wiedzieć dlaczego po czesku. Po czesku. W ogóle Czesi mieli lokalizowanego Paxa, zanim to było modne. To mega. Ale angielska wersja dodatku była oczywiście nie do kupienia, więc kupiłem sobie czeską gdzieś ze sklepu w Czechach i wybłagałem znajomego, żeby zrobił mi skany swojego angielskiego dodatku. Później to wszystko podrukowałem, powycinałem, powkładałem w koszulki, żebym mógł grać z dodatkiem. To była taka miłość. Z biegiem czasu się... Ale graliście z dodatkiem rzeczywiście, tak, czy ten dodatek leżał? Nie, graliśmy. Zdarzyło nam się kilka razy zagrać. Pamiętam, jaka bolesna była apostazja i jakie miałem mieszane uczucia, ale że znalazła się w drugiej edycji już w pakiecie, to cóż, to... Uznałeś, że tak ma być. Musiałem się jej nauczyć po prostu, tak jak wszystkiego w Paxie. Grać wokół niej albo grać nią. I z biegiem czasu wymieniłem swojego Paxa na drugą edycję, co do której też miałem spore wątpliwości, jeżeli chodzi o czytelność, o wygląd. Natomiast dzisiaj przed nagraniem z ciekawości sprawdziłem sobie, jak wyglądały karty z pierwszej edycji, bo przyznam szczerze, że zapomniałem. No i jak na nie popatrzy, to może one faktycznie były trochę bardziej czytelne, ale bardzo, bardzo brzydkie. Ale lata 90. było. Oj tak. I to nie w tym dobrym, sentymentalnym znaczeniu. No tak. Więc jednak druga edycja zrobiła tej grze bardzo dużo dobrego. No a twoje drugie pytanie, chyba że ty chcesz coś dodać, bo jak na razie tylko ja mówię.
No tak, bo to głównie tutaj zaprosiłem cię, żeby posłuchać twojej perspektywy, bo moja perspektywa jest mała, jeśli chodzi o tę grę. Także jak najbardziej ciekaw jestem właśnie, czy uważasz z tej perspektywy swojej, że zawsze musi być ciężko, że tutaj nie ma drogi na skróty? Już ci mówię. Tylko tutaj, tak jak obiecałem, sprawdziłem. Znałem labirynt już podchodząc do PAX-a i znałem go od dłuższego czasu, bo to 2 lata wcześniej. To ciekawe, labirynt, o którym mówisz, dla mnie też jest właśnie symulatorem, czyli to, jeśli gatunkowo one są zbliżone, bo zarówno i PAX, i labirynt próbują właśnie zasymulować pewną rzeczywistość. Tam jest to walka wywiadów, tutaj mamy walkę bankierów, powiedzmy, ich wpływów. Tak, więc... I tu mamy jakiś model, mamy jakieś ideologie mocne, więc tak, na jakimś wysokim poziomie na pewno i pewnie też jest to jeden z powodów, dla którego obie te gry mi się podobają. Natomiast wracając do PAX-a i do tego, czy zawsze musi być tak ciężko. No to jest dobre pytanie i ja bym powiedział, że tak, że zawsze musi być ciężko. Ja powiem nieskromnie, ale szczerze, że uważam, iż bardzo dobrze tłumaczę gry, tak ogólnie. No to przyznam rację, bo mi tłumaczyłeś, naprawdę. Graliśmy razem. Robisz to w sposób uporządkowany, ja wręcz przeciwnie, chaotycznie, skrótowo lecę jak najszybciej do końca, a ty tutaj w sposób bardzo taki, jak od razu mi się przypomniał Edward's Heavy Cardboard, właśnie ten sam styl tłumaczenia, punkt po punkcie, sensownie. Dziękuję. Właśnie, więc wydaje mi się, że robię to dobrze. Doszedłem do takiego momentu, w którym teraz troszkę, gdybym teraz miał tłumaczyć PAX, to myślę, że byłoby gorzej niż kiedyś, bo jednak gram głównie na BGA. Za dużo rzeczy wiesz. Nie, gram głównie na BGA i to trochę rozleniwia, bo jednak ta implementacja pamięta o niektórych rzeczach za ciebie. No to wiadomo, że to nie jest jakieś ogromne ułatwienie, ale doszedłem do takiego momentu, gdzie całego PAX-a tłumaczyłem bez zaglądania do instrukcji z pamięci. Od A do Z, mówiąc tak przez 45-50 minut ciurkiem. I tłumaczyłem go wiele razy. Tłumaczyłem go doświadczonym graczom. Grałem kiedyś z Adamem Kwapińskim. Z Planszą Strefy? Nie, z Adamem Kwapińskim. Kwapińskim, autorem... Między innymi Nemezisa. Nemezis, tak. Adam jest jednym z najlepszych graczy, których znam. W sensie to, w jaki sposób pracuje jego mózg, jest niesamowite. No tak, on w grze o Tron podobno pamięta wszystkie karty, jakie miał. Tak, no właśnie. I co? I wręczałem te wypasione, fajne karty pomocy z BGG, które bardzo ułatwiają grę. I nie pamiętam przypadku, w którym ktoś by wszedł bezboleśnie w tę pierwszą rozgrywkę. Jak doświadczony by nie był, jak przygotowany by nie był. Więc... To sama struktura tego modelu jest tak inna od gier, które znamy, że nie da się tego przeskoczyć inaczej jak grając. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że nie jesteś w stanie się w 100% przygotować do swojej pierwszej rozgrywki w PAX Ren. Oczywiście możesz być lepiej albo gorzej przygotowany, ale to chyba ktoś, tak jak w Matrixie, musiałby ci wgrać do mózgu znajomość PAX Ren. Tak znam karate, to tutaj byłoby znam PAX Ren. Obejrzenie rozgrywki na pewno coś tam by pomogło, to też jest na plus, bo w czasach, kiedy ty się uczyłeś, to tak naprawdę to jeszcze playthrough nie było popularne zbyt, chyba nie było nawet żadnego pewnie filmiku z rozgrywki. Nie wiem, czy była jakaś wideoinstrukcja po angielsku, natomiast ja jestem zawsze ostrożny, jeżeli chodzi o playthrough. Po pierwsze, wydaje mi się, że ludzie za często popełniają błędy w grach i je tłumacząc i pokazując rozgrywkę. Po drugie, tłumaczyć trzeba umieć, tak samo pokazywać rozgrywkę trzeba umieć, bo zwłaszcza w takiej grze jak PAX, to wiesz, to musi być
To musi być takie sterowane playthrough. To nie jest tak, że ja nagram jak gram i ktoś sobie popatrzy i spoko, tylko to jest... Wycięte, niezbędne tak, robię ruch, robię pauzę i tłumaczę, dlaczego zrobiłem ten ruch i co ten ruch robi. I wtedy to by miało sens. To czegoś takiego nie ma. No właśnie. Znaczy wtedy to by miało sens dla mnie, no bo tak jak mówiłem, każdy gracz jest inny i być może komuś wystarczy rzucenie okiem na to, jak ktoś inny gra. Natomiast bez kontekstu myślę, że to mi by za dużo nie pomogło. Natomiast jeszcze kończąc wątek tego, czy musi być tak ciężko, ja relatywnie niedawno zagrałem swoją pierwszą rozgrywkę w Stationfall, czyli w Pax Benny Hill. Bardzo mi się podoba to określenie, gdzieś przeczytałem na forum, bo ono jest i zabawne, i prawdziwe. No, w pierwszych rozgrywkach. Coś w tym jest. I to też ludzie często pokazują jak na wzór takiej gry, która ma bardzo dużo zasad, tam się bardzo dużo dzieje, ty w zasadzie nie jesteś w stanie grać świadomie, nie wiesz o co chodzi. No ale jeżeli by tak uczciwie powiedzieć, to przed rozgrywką Stationfall ja go nie tłumaczyłem chłopakom. Ja powiedziałem, słuchajcie, ja mam każdą grę na świecie, którą znam, będę tłumaczył, ale tej wam nie będę tłumaczył, bo szkoda czasu. Jest taki filmik, ja go obejrzałem, wy sobie też go obejrzyjcie. 20 parę minut. Prawda? I on tłumaczy cały core rozgrywki. Genialnie. I tak, oglądasz ten filmik, siadasz do rozłożonej gry, tłumaczysz, znaczy przechodzisz wspólnie przez wszystkie postacie, które są i grasz. I ja w pierwszej rozgrywce w Stationfall... Potykasz się o własne nogi, ale grasz. Masz postać, wiesz co ona powinna zrobić, wiesz co chcesz zrobić, nie do końca wiesz jak, ale próbujesz i zrobisz to trochę gorzej, trochę lepiej, ale będziesz grał w miarę świadomie, widząc cel. Ona jest mało abstrakcyjna i to ułatwia też te akcje są, wejście w tę grę. Te akcje są dosyć takie intuicyjne i faktycznie no jasne, że mogę go walnąć kluczem francuskim w łeb. No i jasne, że jeżeli ma kask czy tam hełm, no to go nie ogłuszę, przecież to jest logiczne. Natomiast czegoś takiego w PAX sobie nie wyobrażam, że ktoś się przygotowuje tak bardzo, że siada do pierwszej rozgrywki i jedzie. Głównie przez to, że w Stationfall jednak masz swój warunek zwycięstwa, do którego dążysz, 1 czy 2, ale twój, a w PAXie jednak masz 4 wspólne i próbujesz złapać. A czy nie masz wrażenia, że właśnie PAX to jest, to tak jakbyś wziął taką starą żetonówkę, nie wiem, taki Here I Stand, taką kobyłę, którą wojennicy grali, wiesz, dniami i skondensował, ścisnął, wyciął, tak jak w labiryncie po prostu na potrzeby modelu pewne rzeczy zostały wycięte, przez to pewne rzeczy się wydają abstrakcyjne i po prostu, że czy PAX nie jest takim skondensowanym właśnie wojennym tytułem i przez to po prostu jak otwierasz tą puszkę, to tak ci wyskakuje ci jak wąż z pudełka. Czy nie masz tego poczucia, że to jest taki napchany właśnie do granic możliwości tytuł, który gdzieś tam swoje korzenie ma właśnie w starych tytułach, typu właśnie takie właśnie Here I Stand i tym podobne. Kurczę, nie może dlatego wiem, to jest. Nie wiem do końca. Może to jest dlatego, że tu po prostu jest to tak napchane butem. No bo tak, ludzie zastanawiają się, no ale po co są 3 rodzaje rewolty, chłopska, taka, czy nie wystarczyłaby jedna? No ale z jakiegoś powodu Eklundowi chodziło o to, żeby były te różnice właśnie, nawet drobne, ale są potrzebne na one mają coś modelować, bo to model, więc to jest to, co wspominałem wcześniej. I na pewno mogę się zgodzić z tym, że to jest gra skondensowana. Rozgrywki na żywo dwuosobowe potrafią trwać 20 minut? 20, no to takie ekstremalne. Natomiast 30-40... Ale to mówimy o kobyle, wiesz, która ma tam poziom BGG 4 coś tam, nie? Tak, a dwuosobowo w 2 godziny możesz zagrać 3 partie. I to nie są partyjki jak nie wiem. Jeśli mózg ci wytrzyma. Tak, to nie jest co, bo coś poszło nie tak i ktoś... Jak w tej restauracji, 4 nikt nie zjadł naraz, nie? Więc
Kurczę, czy to jest skondensowana staroszkolna gra wojenna? Ja bym unikał jednak porównywania i do euro, i do gier wojennych, bo to jest Pax Renaissance jest Paxem Renaissance. To jest gra na tyle unikatowa. Myślę, że to jest jej największy magnes i to, co przyciąga. Ale jednocześnie mam wrażenie, że połączyła tak jakby trochę te dwa światy właśnie. Że ci wojennicy, którzy tam się umawiali tylko na grania, i tak nie grają, bo te gry po prostu zajmują zbyt dużo czasu, zbyt dużo miejsca na stole, odnaleźli w Pax Renaissance właśnie tak jakby następcę tego swojego hobby i być może też, no patrząc po sukcesie, jaki ta gra odniosła, co by nie mówić na świecie, to też tacy gracze właśnie euro szukający troszkę więcej wrażeń, też się w tym odnaleźli, też szukają tutaj wrażeń. Oczywiście. Więc tak jakby w dziwny sposób te dwa tak jakby odmienne bieguny spotykają się w tej grze, więc to jest zaskakujące. No, jest to gra, która, tak jak mówię, jest czymś innym. To nie jest euro z domieszką Ameritraszu, to nie jest Euro War, tak? To jest coś zupełnie innego. Tu mamy bardzo duży poziom abstrakcji, który jednak jest kojarzony z Eurasami, bo w grach wojennych musisz mieć chrom. Bardzo wysoki poziom operacyjny, co też raczej w grach wojennych jest rzadkością, bo halo, gdzie tam cała II wojna światowa w 4 godziny? Pogięło kogoś? Tutaj jedną bitwę będziemy grać 8 godzin. Ale jednak w jakiś sposób to się wszystko zazębia i myślę, że przemawia do jednych i do drugich typów graczy. To jest coś takiego, co przyciąga. Połączenie dużej dozy taktyczności jednak ze strategią. Zazwyczaj gry idą w jedną stronę, albo w tą. Tutaj no ta taktyczność jest ogromna, no bo jednak te zmiany są na tyle duże, że musisz cały czas dopasowywać się do obecnej sytuacji, ale z drugiej strony cały czas musisz mieć jakiś pomysł na te kilka dróg zwycięstwa. Jeśli nie idzie mi w tą, to przeskakuję na tą. Więc ta strategia jest, i to jest też, że mnie zaskakuje w Paxach, że udało się to połączyć. To jest bardzo ciekawe. Ja bym powiedział, że można... Zaryzykuję takie stwierdzenie, że grając tylko taktycznie przez całą grę, reaktywnie, można wygrać jedynie na tiebreakerze. Że ta warstwa taktyczna służy głównie do nieprzegrania, no i oczywiście do drobnych albo większych korekt swojego planu. Natomiast do wygranej służy strategia i coś, w co ja decyduję się pójść na pewnym etapie rozgrywki i później ewentualnie ten plan korygując, natomiast na bieżąco, taktycznie, reaktywnie muszę reagować na to, co robi przeciwnik, żeby po prostu powstrzymać jego. Ja tak bym ustawił na osi taktyka, strategia. No właśnie, z perspektywy tych 300 partii, to na takie rzeczy zwracasz uwagę, jak widzisz już, jeśli chodzi o doświadczenie, które nabyłeś, to właśnie wyczucie, w co idzie przeciwnik, ukrycie swoich intencji, czy umiejętne przeskoczenie z jednego celu na drugi. Co starasz się wychwycić teraz, kiedy grasz już tak mocno zaawansowany sposób? Ja sobie to wypisałem. Mogę powiedzieć, jak ja podchodzę do rozgrywki i na co staram się zwracać uwagę. To jest... Bo rozumiem, że był jakiś taki moment, który można nazwać cezurą, że powiedziałaś, dobra, to tak się w to gra, czyli tam po, 10, 20, 50 partiach był jakiś taki przeskok, zauważyłeś, czy to raczej tak małymi kroczkami? To trzeba powiedzieć głośno. Pierwsze, znowu w zależności od gracza, ale 5-10 rozgrywek to jest nauka zasad, nauka ruchów. Może nie tyle co nauka zasad, co naukę. Do czego służą akcje, tak? Jak się przekładają na planszy. I po tych
kilku, powiedzmy, rozgrywkach ja mogę powiedzieć, ok, znam zasady Pax Renaissance, a później kolejnych kilkanaście do kilkudziesięciu, znowu zależy od osoby rozgrywek, to będzie poznawanie tej bardzo gęstej siatki zależności, rozpoznawanie konsekwencji poszczególnych ruchów, czyli skoro on kupił tę kartę i teraz ją zagra, to stanie się to i to, co dla mnie oznacza to i tamto. To jest kolejnych kilkanaście, kilkadziesiąt rozgrywek. Natomiast jeszcze kolejny poziom, to do którego powoli dochodzę, myślę, że nie jestem jeszcze całkiem na tym poziomie, to jest antycypowanie tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałem przed chwilą, czyli widząc rynek, widząc stan planszy, ja mogę... Jak wróbita Maciej po prostu przewidujesz przyszłość. Mogę z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że on zrobi to, on kupi tę kartę, zagra ją w to miejsce i zrobi to i to, co otworzy mi taką i taką drogę, więc ja powinienem pójść w tę stronę. Natomiast osoba po drugiej stronie planszy... Chcesz mi powiedzieć, że po 300 partiach ta gra się zamienia w to, czym była od początku, czyli szachy, tylko że 5D. Bo to dokładnie tak jak w szachach mam wrażenie. Okej, takie zrobił otwarcie, dobrze, czyli ja muszę skontrolować to w ten sposób, bo on chce to i to. Tak, przy czym szachy mają coś, czego ja nie nienawidzę, czyli te wszystkie otwarcia. Pax tego nie ma, bo nie zawsze wchodzą te same karty, nie zawsze wchodzą w tej samej kolejności do gry, więc tam nie musisz znać, całej książki otwarć, żeby sensownie sobie w to pograć. No musisz po prostu znać tę siatkę zależności, bo kurczę, ile rzeczy tam się nakłada na siebie, prawda? Bo mamy tę pierwszą warstwę, na której po prostu są państwa i w tych państwach są jakieś jednostki. Na to mamy nałożoną warstwę ekonomiczną, czyli na granicach tych państw, na szlakach stoją koncesje i te koncesje pobierają pieniądze w odpowiednich momentach. I generują jednostki. Dostawiają jednostki. Na to mamy znowu trzecią warstwę religijną, bo wszystkie te jednostki są w 3 kolorach i te kolory mogą ze sobą walczyć nawet między państwami albo wewnątrz państwa, znaczy między państwami. No tak, bo jeżeli mamy normalne te konflikty, jeżeli mam państwo i chcę zrobić najazd na inne państwo, no to wiadomo, moje jednostki walczą z tamtymi, koniec. Natomiast tutaj, jeżeli dochodzi do tego przynależność religijna, to może się okazać, że w moim państwie, które ja kontroluję, jedni moi poddani tłuką się z drugimi. I jeszcze okazuje się, że karta królestwa jest dwustronna, bo z drugiej strony jest republika. Tak, więc na to jest kolejna warstwa, czyli państwa feudalne i republiki. Do tego są jeszcze jednostki, które są bezpośrednio na mapie, na planszy, a są też zrepresjonowane, które są aktywowane w niektórych konkretnych momentach. Więc siatka zależności jest tutaj bardzo, bardzo gęsta. I nauka poruszania się po tej siatce, żeby po niej śmigać jak pająk, a nie ugrzęznąć jak mucha, no to jest kilkadziesiąt. To określiłbyś tę grę jako grę geopolityczną, jako taki nauka geopolityki po prostu poprzez właśnie taką symulację. W obrębie pewnego bo to, o czym mówisz, przez... to tak naprawdę dzisiaj, patrząc, słuchając słów polityków i tak dalej, no to czy nie wiem, ludzi z biznesów wielkich, no to dokładnie jest odzwierciedlenie, tylko że oni mają sztaby ludzi, a ty tak naprawdę jesteś sam i musisz tą siatkę odczytywać, jak porównując tego Matrixa, nie? Że tutaj kobieta w czerwieni przeszła. Tak, lecą ciągi cyfr. Tak, jak najbardziej. W obrębie pewnego ograniczonego przez autora modelu, to jak najbardziej to jest gra geopolityczna. To jest fakt. Natomiast teraz wracając do tego, o co pytałeś wcześniej, czyli o to, na co zwracam uwagę, zostałem się wychwycić, to teraz będzie taki krótki kącik dla osób, które Paxa już trochę znają, bo tym, którzy go nie znają, to co będę mówił, niczego nie powiem. Więc tak, pierwszą i żeby było jasne, ja nie czuję się na tyle pewny, żeby twierdzić, że to jest jedyna słuszna
droga i podejście do tej rozgrywki. Natomiast tak. Tak, bo to jest piękne w tych grach, że tak naprawdę każdy ma swoją drogę w poznawaniu tego tytułu i reagowaniu na to, co się dzieje właśnie, mimo że tych samych kart używamy. Oczywiście. No ale słucham właśnie. Ja siadając do rozgrywki i myślę, że to robi znakomita większość graczy, bo bez tego nie wyobrażam sobie gry, patrzę na 10 kart, które jest dostępne na setupie do kupna. I patrzę na nie pod kątem, pierwsze na co patrzę, to pod kątem możliwości szybkiego wygrania gry. Czyli powiedzmy jest w zasięgu 1-3 kasy do kupienia dżihad z biskupem, a na rynku zachodnim nie ma żadnej karty dającej biskupa. To ja jestem skłonny w to pójść, bo to ma duże prawdopodobieństwo powodzenia. Że nie będzie miał się przeciwnik obronić. Nie będzie miał, tak, ja wystawiam biskupa na swoją kartę, więc on nie może jej sprzedać, bo ona jest w moim tableau. Jeżeli jest duże prawdopodobieństwo, że tych jednostek w muzułmańskich będzie odpowiednio dużo i jeżeli szybko pojawi się kometa, to jest to daje duże szanse wygrania. Czyli w skrócie najpierw patrzę pod kątem szybkiego zwycięstwa. Nie długofalowego, tylko czy jestem w stanie capnąć coś, co mnie ustawia mocno w pozycji lidera. Jeżeli niczego takiego nie ma jakiegoś takiego fajnego komba, to patrzę na karty, które bezpośrednio... I oczywiście mówię teraz z perspektywy gry dwuosobowej, bo przy trzyosobowej już bym te akcenty porozkładał trochę inaczej. Natomiast w rozgrywce dwuosobowej drugą rzeczą będzie spojrzenie na karty, które uderzają w pozycję startową przeciwnika. Czyli przeciwnik startuje ze swoją koncesją na granicy Aragonii. No to okej, to ja wezmę krucjatę w Aragonii. Nie po to, żeby się ustawić na zwycięstwo tam religijne, bo zwycięstwo religijne katolików jest ciężkie, zdarza się oczywiście, ale jest ciężkie. Natomiast wezmę tylko po to, żeby odpalić szlak, machnąć, zagrać tę krucjatę i wywalić mu te koncesje. Możliwość zarobku. Wyłącznie po to. Czyli takie zaduszenie trochę ekonomiczne. Tak. Zawsze trzeba, to już abstrahując, zawsze trzeba szczególnie pilnować tego zwycięstwa religijnego, bo ono jest najłatwiejsze do odniesienia, wbrew temu, co się mówi, że na początku najczęstsze są wygrane imperialne, bo ludzie tak dosyć intuicyjnie dążą do tego, że jak mam jedno państwo, to teraz najadę drugie i już mam najłatwiej to zrozumieć. Dwa państwa. Tak. Natomiast najłatwiejsze do wyciągnięcia jest, ze względu na układ kart, na sytuację na planszy i tak dalej, jest jednak zwycięstwo religijne, więc zawsze warto pilnować kart, które namieszają w tym warunku. Natomiast przechodząc dalej, kolejna rzecz, na którą zwracam uwagę, to karty, które poprawiają moją sytuację ekonomiczną, czyli jakaś karta, która na przykład nie daje mi państwa, ale pozwala mi wystawić koncesję gdzieś wcześniej na szlaku. Czyli wiadomo, jak kupuję kartę, która ma wojnę chłopską w Otomanach, gdzie są 3 jednostki na początku, a za chwilę będzie 5, a ta karta wystawia tylko jedną koncesję, to wiadomo, że ja nie wygram Otomanów tą kartą. Ale ja wystawię sobie w newralgicznym punkcie koncesję, która mi będzie zbierała hajs z obu szlaków. To jest ważne. Tak samo jeżeli widzę kartę... Tak, że będziesz zarabiał, jak przeciwnik będzie puszczał szlak, jak i ty będziesz Dokładnie. puszczał. Dokładnie. Tak samo jak widzę kartę, która pozwala... sprawia, że moje koncesje pobierają kasę dwukrotnie na szlaku. Tak samo jak widzę kartę, która pozwala puścić szlak handlowy bez akcji, dając ci efektywnie 3 akcje w rundzie. Czyli jak widać, dla bankiera pieniądz jest ważny, ważnym narzędziem. To jest pewien, jak już niejednokrotnie wspominałem, pewien model i to jest model, w którym pieniądz rządzi światem bezapelacyjnie. To jest gra o bankierach. To jest, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, to jest pewna gra geopolityczna, natomiast z perspektywy
z perspektywy elity finansowej. To jest gra, w której pieniądz rządzi światem. No i ostatnia rzecz, jeżeli te wszystkie warunki wcześniej nie są spełnione, no to patrzę na jakąś kartę, która mi da któreś królestwo, bo to zawsze jest fajna pozycja wyjściowa, coś z tym można zrobić. Można, mając królestwo, zrobić z niego republikę, można najechać inne królestwo i mieć 2 królestwa, więc fajnie mieć królestwo w tej grze. Natomiast zawsze pamiętajcie o tym, żeby patrzeć na to wszystko holistycznie. Czyli... To jest mega trudne. Tak, to jest trudne, ale jest potrzebne, bo no, ja nie chcę, powiedzmy, że na pierwszym miejscu za 1 kasy jest karta, która da mi Bizancjum. Okej, to się wydaje dobrą kartą, bo nie dość, że dostanę królestwo, to jeszcze wystawię w fajnym miejscu koncesję. Na samym początku czarnego szlaku, co mi będzie dawało kasę. No to się wydaje w perspektywie tego, co przed chwilą powiedziałem, bardzo fajnym ruchem. No ale nie kupuj jej, jeżeli na wystawce kawałek dalej jest karta, która ścina to Bizancjum, to jedno. Odbierać to Bizancjum, to drugie. Ale jeżeli jest karta, która zmienia przebieg czarnego szlaku i nagle się okaże, że twoja koncesja już nie jest na szlaku, to może kupno tego Bizancjum nie jest takim dobrym rozwiązaniem. Więc no, niestety, na wszystkie te rzeczy trzeba patrzeć mi zawsze całościowo. Holistycznie. No. Mi zawsze Piotrek powtarzał, grając w Labirynt, ucząc mnie w Labirynt, mówił, dobrze, ale po co to robisz? Po co? Jaki masz plan? Dokładnie. No nie wiem, no bo mogę ją zagrać, no coś tam się wydarzy. No nie, ta gra nie działa na zasadzie coś się wydarzy. Tak samo tutaj, no niestety, no w pierwszych rozgrywkach nie ma szans na plan, ale trzeba się tego uczyć. Kroczek po kroczku trzeba zdobywać to doświadczenie, które pozwoli nam ten plan wydłużać. Na początku to będzie, no biorę królówkę, bo będę miał państwo, okej. I zobaczcie, jakie są efekty tego, w jaki sposób nas przeciwnik niemile zaskoczył i wyciągnąć wnioski. No, to tak jak w 18, no, innej opcji niż po prostu dostanie batów nie ma na naukę tej gry. Tak. I to też jest znowu zakrętka do tego, co mówiliśmy wcześniej, czemu ta gra może niektórych wkurzać. No, to jest tytuł, do którego naprawdę trzeba się przyłożyć, żeby go poznać, żeby go zrozumieć, żeby zacząć w niego grać. I to nawet nie dobrze grać, tylko... A w wielu grach dzisiaj siadasz, czytając instrukcję, już masz obraz, jak w tą grę grać, jak grać, żeby wygrać. Już łączy się, to z tym, to ładnie punktuje, to... A tutaj nie, wręcz przeciwnie, im dalej w las, tym wydaje się... Mam wrażenie, że tu jest taki moment, kiedy po prostu ten opór rośnie z każdą partią i musisz tak jakby w sobie wyrobić taką wytrwałość do momentu, kiedy ten opór po prostu pęknie, ten balonik pęknie i nagle w głowie się, poprzestawiają jakieś furtki, dobra, zaczynam łapać, tylko to wymaga bardzo takiej twardej skóry, bo wiąże się to oczywiście z frustrującymi często To jest partiami. duża inwestycja czasu, to jest duże samozaparcie, trzeba mieć odpowiednią dedykację do tego. To nie jest jedna z tych gier, do których się siada i gra. Ja wiem, że żyjemy w czasach takiego wygodnego, szybkiego konsumpcjonizmu, aczkolwiek jeden pozna i zrozumie tę grę szybciej, innemu zajmie to dłużej, a nie ukrywajmy, są takie osoby, które nie zrozumieją tej gry w ogóle i nie zrozumieją, nie dojdą do tego momentu, w którym mogą grać dla fanów. Przebiją się przez opór. I to nie jest nic złego, życie. Tak bywa. Natomiast na pewno jest to gra, do której trzeba przysiąść, trzeba dużo od siebie dać, żeby coś z niej wyciągnąć, natomiast moim zdaniem w 100% warto. To jest jeden z tych tytułów, które należy poznać, jeżeli chce się być prawdziwym planszówkowcem. Nie, to głupie, ale to jest jedna z takich perełek. To nie jest another Eurogame albo Wargame. To jest całkowicie inna bestia i jak dla mnie warto. Ja wiem, że ona dużo wymaga, ale moim zdaniem warto. A o co chciałeś zapytać? Czy grając z różnymi osobami, czy jest jakiś sposób, żeby rozpoznać, że ta gra jest dla mnie?
jakie miałeś odczucia po pierwszej, powiedzmy, partii? Czy masz kontakty z innymi osobami, które w te grają? Czy jest jakiś taki punkt zahaczenia, który ci mówi, no dobra, próbujmy dalej? Tak, czy oczywiście. jest jakaś, nie wiem, cecha człowieka, czy od czego to zależy? Czy możesz po pierwszej partii określić, czy warto inwestować czas w tę grę? Oczywiście. Wydaje mi się, że w 100% możesz. Nie wiem, czy to jest zależne od cechy. Na pewno jest zależne od gustu, ale nie wiem od której części. Inaczej, nie wiem, co trzeba lubić, żeby polubić PAX Renaissance i nikomu nie... Kurczę, nie wydaje mi się, żebym mógł podejść nawet do kogoś, czyj planszówkowy gust znam i powiedzieć, jak lubisz to i to ci się spodoba. Zagraj w PAXa, to ci się na pewno spodoba. No nie. Natomiast to będzie takie banalne, ale to jest wzięte z życia. Jeżeli podczas tej pierwszej chaotycznej rozgrywki, w której nic nie rozumiesz i nie wiesz, co się dzieje, jeżeli masz taki dreszczyk ekscytacji, albo nawet nie ekscytacji, ale jeżeli tli się gdzieś w głowie, ty, fajne to. Jeżeli podoba ci się, że nie wiem, przez 90% czasu nie wiedziałeś, co się dzieje, ale było to 10%, w którym zagrałeś jakąś akcję i ona zrobiła dokładnie to, co chciałeś. I jeżeli to ci zaskoczyło, to myślę, że ta gra daje takich momentów tylko więcej. Im więcej w nią grasz, im więcej w nią wkładasz czasu, tym bardziej te widełki procentowe się przechodzą na tę stronę, gdzie masz więcej tej frajdy, tych świadomych zagrań. Więc jeżeli tylko coś cię zahaczyło w tej grze, no to warto to prościej po prostu inwestować. No to po prostu, jeśli, drogi słuchaczu, nie grałeś jeszcze w PAX Renaissance, proszę teraz zatrzymaj na chwilę, weź młotek, pierdzielnij się w palec i jeśli oprócz bólu poczujesz takie przyjemne swędzenie, pomyślisz, kurde, to nie było takie złe, no to może, bo jest tutaj coś z jakiegoś masochizmu, że to cię przygniata, ale jednocześnie, bo ja o swoich doświadczeniach mówię tej partii 4-osobowej pierwszej, że kiedy człowiek wychodzi po prostu totalnie pogięty w chińskie S, ale ta gra jednocześnie z nim gdzieś zostaje z tyłu głowy. I idziesz do domu i ta gra za tobą idzie i to jest taki dla mnie właśnie znak, że, no bo jeśli dla kogoś to była tylko frustracja, chce jak najszybciej zapomnieć o tym doświadczeniu, no to tu już nie ryzykował. Nie, na pewno nie, bo to, tak jak mówię, ona nie zmienia charakteru z biegiem czasu. To nadal będzie, kurczę, jakiś, nie wiem, mam dzień na szukanie jakichś porównań poetyckich, ale to jest jak wskoczenie spróbuj tak jak ja z młotkiem. Wskoczenie na mechanicznego byka. Z biegiem czasu się dłużej na nim utrzymasz. To nie zmienia charakteru tej aktywności. Natomiast jeżeli za pierwszym razem spadniesz, potłuczysz się i uznasz, że to było tylko głupie, no to za 10. razem, jak posiedzisz na tym byku dłużej, to nie sprawi, że to będzie fajniejsze. Natomiast jeżeli za tym pierwszym razem Aczkolwiek spotkałem się z ludźmi, którzy... No to idź w to. Ludzie, którzy po prostu po jakimś czasie wrócili na tego byka i powiedzieli, o kurczę, to rzeczywiście jest fajne, więc czasem potrzeba gdzieś tam jakiegoś doświadczenia w poznaniu innych setek tytułów czy dziesiątek, żeby wrócić do tego i stwierdzić, okej, teraz widzę, czym się zachwycaliście. Oczywiście, nie? ale bo to tutaj ci ludzie też, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale myślę, że ci ludzie też musieli mieć zasiane to ziarenko, że coś w tym było, że coś w tej grze mi się podobało. Owszem, ja mając na koncie dziesiątki rozgrywek w planszówki, a nie setki, być może nie byłem jeszcze w stanie nazwać tego, co mi się w tej grze podoba, ale coś było, coś mnie tam zahaczyło. I ja po pewnym ograniu, po nabraniu planszowej ogłady, a wróciłem sobie do tego tytułu i go doceniłem. Owszem, oczywiście. Natomiast gdyby nie było tego ziarenka, to myślę, że nawet po ograniu setek gier, ja uważam, wiadomo, ludzie się zmieniają, tak, ale nie wydaje mi się, żeby ktoś tak drastycznie zmienił gust,
żeby... Ja wiem, że ty do gier 18XX nie siądziesz, do kolejówek. Zawsze powtarzam, że to trzeba mieć po prostu tą ciuchcię w sercu, która gdzieś tam nawet się tli pomalutku, ale rośnie ten pociąg. A no, wiem, że ty na przykład, ciebie z założenia ten rodzaj gier odrzuca, zniechęca i nie czujesz w ogóle potrzeby, żeby go poznawać. Znaczy prawda? ja nie zgłębiałem nigdy 18, więc... Ale nie czujesz... nie czuję potrzeby, bo jestem, wydaje wydaje mi się, na tyle światowym graczem, że mogę z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że one mi się nie spodobają. Co ci się podoba? I gdyby ktoś kiedyś mi rozłożył na stole, zaprosił, no to ja nie mówię, że nie zagram, bo ja zagram w zasadzie tak z grubsza we wszystko, ale nie ciągnie mnie. Są gry, do których mnie ciągnie, aktywnie szukam okazji zagrania, bo czuję, że to może być to. No, do 18 się nie pcham, bo uważam, że to nie moje towarzystwo. I to tyle. No i nie zmieni tego poznanie setek innych tytułów. Raczej nie. Doskonale rozumiem. No dobrze, to jeszcze masz coś, jeśli chodzi o wychwycenie takich istotnych elementów na początek, czy dalej przechodzimy? Nie, myślę, że możemy iść dalej. Bo tak, omówiliśmy się sobie tak naprawdę, co wyróżnia te gry na tle innych. No pokazaliśmy, znaczy ty w zasadzie pokazałeś tą innowacyjność tego tytułu, a powiedz mi, czy gdyby to był tytuł osadzony w Dune czy Grze o Tron, to spodobał się, czy jesteś, bo często jest tak, że ludzie na przykład do Coinów też kolejnej takiej kobyły siadają ze względu na tematykę, bo uwielbiają ten okres w historii i chcą go odgrywać. Czy ty tutaj masz jakieś takie zamiłowanie do tego okresu historyczne, czy na przykład w Gra o Tron spodobałaby ci się tak samo z tymi elementami? Czy nie dałoby się, czy uważasz, że ona jest tak skrojona pod ten okres, pod to wszystko, że nie ma szans? To jest bardzo fajne pytanie i czekałem na nie, bo spodobało mi się, kiedy czytałem agendę. Wiesz co? Powiem ci tak. To jest gra Pax Renaissance, to jest gra wybitna mechanicznie i wydaje mi się, że o czym ona by nie była, to nadal bardzo by mi się podobała. Nie wiem, czy aż tak bardzo jak teraz, ale najprawdopodobniej tak. Ja lubię... Bo to jest trochę pytanie też o abstrakcyjność tego tytułu. Czy wchodząc rzeczywiście myślisz o tym bankierze, o tych pieniądzach, czy jednak jest to na tyle abstrakcyjne, że skupiasz się przede wszystkim na ikonach, dobra, a rysunki na kartach to są... powoli, bo tutaj kilka wątków nam się zaczęło krzyżować. Po pierwsze, wydaje mi się, że nie ma gry, w którą ja gram i myślę o tym, o czym ona jest. Okej, o klimacie. W sensie klimat w grach jest po to, żeby łatwiej było przyswoić zasady. Koniec, kropka. Ewentualnie wspominać później po partii, tak, co się wydarzyło. I ja, aczkolwiek z drugiej strony, ja bardzo lubię historię. Zawsze lubiłem. I przy czym nie lubię wchodzić w historię zbyt głęboko. To może dziwnie brzmi, ale już tłumaczę, o co chodzi. Ja bardzo lubię na przykład starożytność, antyczną Grecję. I ja bardzo chętnie pobawię się w coś, co jest osadzone tak dość wysoko, na wysokim poziomie w tej epoce. Te same gry, powiedzmy, chętniej w epoce starożytności niż średniowieczu. Nie do końca o to chodzi. Chodzi mi o skalę. Okay. Ja mogę zagrać w Polis, bo to jest bardzo dobra gra i to jest gra dziejąca się w antycznej Grecji i spoko. Którą też ze 2 razy sprzedałem. Tak, ale grałem. I ja się przy tym będę bardzo dobrze bawił. Natomiast nie jara mnie granie w jakąś grę, która odtwarza, wiesz, bitwę pod Termopilami. Bo to już jest za głęboko. Ja przy całej tej abstrakcji, jaką Pax ma w zasadach, naprawdę niewiele wyobraźni potrzeba, żeby żeby te karty, które są zagrywane i akcje, które są wykonywane, żeby je połączyć później w jakąś małą opowiastkę. No w tej grze fajnie się różne alternatywne historie tworzy. Czy to jest coś, co mnie do tej gry jakoś bardzo, bardzo przyciąga? Nie wiem. Myślę, że jednak
no ja jestem osobą, która w pierwszej kolejności patrzy na mechanikę. Natomiast na pewno to nie przeszkadza, że jest tutaj epoka historyczna, którą lubię i to nie jest, to jest tak, jak już mówiłem, do znudzenia powtarzam, to jest modelowanie pewnego spojrzenia na świat. To nie jest symulacja i odtwarzanie, tak jak masz, wiesz, bitwę o coś tam, gdzie wojska z tej strony mają konkretnie taką przewagę, wojska z tej strony są konkretnie na tym terenie, a jeszcze w rundzie 3 z 7 przyjdą posiłki, bo tak było. Nie, to jest pewien taki sandbox i modelujemy sobie pewne spojrzenie na świat autora, właśnie przez pryzmat tego, że pieniądze są wszystkim i patrzymy, w którym kierunku na progu renesansu ta Europa mogła pójść. Czy mogła właśnie zatracić się w jakichś wojnach religijnych. Siedzimy i czekamy, aż to po prostu je. Tak, więc... I tutaj było pytanie. Mi się wydaje, że tutaj właśnie też uniwersum, na przykład tak wybiegam odpowiadam na swoje pytanie, czy uniwersum właśnie by nie skomplikowało tylko tego tytułu, bo tak naprawdę to, do czego się odnosi, to jest realizm, który znamy z podręczników historii, powiedzmy. Być może... Czy rewolta chłopska i tak dalej, a nazywanie tego klanem Lannisterów, czy tym podobnym, by tylko jeszcze zaciemniło być może ten obraz. Tak. Myślę, że zawęziłoby grona odbiorców, a reszcie, która nie siedzi w temacie, na pewno utrudniłaby wejście. Gdyby to nie była już rewolta chłopska, tylko powstanie Fremenów w Dune'ie, no to sporo osób by zrobiło takie to jest jedna rzecz. Natomiast ja bym chyba chciał jednak to przeformułować trochę to pytanie i do tej tezy podejść w drugą stronę. Wydaje mi się, że właśnie problematyczne to mogłoby być w drugą stronę. Dla fanów Dune'y, dla fanów Gry o Tron, gdzie w obu tych uniwersach na pierwszym planie, mimo tam intryg i tak dalej, na pierwszym planie jednak mamy konflikt siłowy, te wielkie bitwy, wielkie wojny. I fani tego uniwersum mogliby być, jednego albo drugiego, mogliby być niezadowoleni, jak tutaj jest przedstawiona walka, jak tutaj jest, ja nie lubię tego słowa, ale jak ona jest nieepicka w takiej grze, która by się nazywała Pax Westeros na przykład, że oni nie tego by oczekiwali. To, o czym no właśnie, bo tu się pojawia jeszcze jeden problem, przepraszam, ci wchodzę, że brak związania się z jakąś frakcją, co jest jednak w tych grach o takim IP silne, nie? Że gram Lannisterami, gram Fremenami. No to tutaj było pytanie, ale kim ja tak naprawdę gram? To jest taki ciekawy zabieg Eklunda, że gramy tak jakby szarą eminencją, której nie widać. No my jesteśmy poza tym wszystkim, tylko sterujemy. To też na pewno byłoby ciężkie do przedstawienia właśnie w tych dwóch uniwersach. Jest gra, która jest na jakimś wysokim poziomie podobna konceptualnie. Jest osadzona w realiach fantasy. Ja wiem, że ty jej nie lubisz, ale ja i tak wypowiem jej tytuł, bo to jest Wojna Szeptów, która absolutnie nie jest... Jakoś nie chwyciła mojego serca. Absolutnie to nie jest Pax Renaissance Light, aczkolwiek dla kogoś, kto się boi złożoności Pax Ren albo się odbił, a chciałby jednak czegoś w podobnym smaczku, to ja myślę, że ta Wojna Szeptów to jest taki fajny baby step, żeby sprawdzić, czy w ogóle, wiesz, bez rzucania się na nagłówkę w odmęty oceanu, żeby sprawdzić, czy taka rozgrywka, w której jednak, wiesz, te frakcje nie są takie sztywne i czy taka chopka właśnie umysłowa to jest dla mnie coś, co jestem w stanie zaakceptować jako gracz, więc... No i pędzące żółwie. Tak, i pędzące żółwie też. Jeżeli chcemy schodzić jeszcze niżej, to faktycznie... Niekoniecznie sterujemy pionkami, które są nasze. Eklund na pewno się zagrywał w pędzące żółwie. Widać silną inspirację. Za inspirację, tak jest. Ale tak, no tutaj właśnie rzeczywiście zapomniałem zupełnie o tym tytule, ale tam gramy też tak jakby zza winkla staramy się sterować sytuacją na stole, a nie tak jakby naszymi frakcjami, naszymi figurkami. Dokładnie tak.
No zagrałbym, kurczę, wróciłbym do tej gry. Może to właśnie ten czas, żeby znowu na tego byka wejść. Być może. Ty grałeś w nią? Trochę pograłeś? Tak, grałem i właśnie dlatego pomyślałem, żeby o niej wspomnieć. W kolekcji Ciekawe. chyba już nie mam, ale grałem. I też, co pokazywałem graczom, to się podobała. Zwłaszcza tym, dla których inwestycja czasowa w Pax Renaissance była zbyt duża, żeby regularnie w niego grać. Więc To tak jak ja pierwszą działką dla moich graczy, jeśli chodzi o systemy 18XX, był Age of Steam. no tak, no. A to żeby sprawdzić odporność na interakcję. Dokładnie tak. Więc to może być pewien ciekawy krok, jeżeli ktoś chciałby spróbować, to ja polecam. To tak jak mówię, na pewno nie jest Pax Renaissance Lite, ale gdzieś tam ten podobny smaczek można wyczuć. No to okej, to powiedzmy zachęciliśmy, a teraz, żeby obrzydzić potencjalnych zainteresowanych, takie paskudne momenty, które pamiętasz do dziś z Pax Renaissance. Miałeś coś, zanotowałeś sobie w pamięci? Czy ty wykonałeś coś paskudnego, czy na tobie zostało dokonane jakieś taki straszne ścięcie, które ci rozwaliło po prostu? Czy są takie momenty, które definitywnie mówisz, w tym momencie mnie tak naprawdę załatwiłeś, tym ciosem po prostu mnie rozwaliłeś na łopatkę? Oczywiście mówimy o dwuosobowych takie są, oczywiście. I no ale to jest po pierwsze, jakby to powiedzieć, rzadkie. Wpisane. Znaczy, po pierwsze tak, to jest cecha tej gry, ale takie sytuacje są dla mnie rzadkie. Ja się nauczyłem o Paxie tego, że tutaj sporo może się zmienić. I naprawdę, oczywiście nie mówimy tu o takiej sytuacji, że ktoś zagrał kartę, ja mam 2 ruchy, a on w następnym swoim ruchu wygrywa. No bo o tym ta gra jest i czasem po prostu jest tak, że ktoś zagrał na tyle dobrze, że ty potrzebujesz 3 ruchów, żeby to utrącić. No to jest po prostu, to tym ta gra jest. Okej. Natomiast jeżeli zastanowimy się, to bywają takie sytuacje, że patrzę na stół, nie wiem, najprostszy przykład. Troszkę zaspałem albo troszkę za duże ryzyko podjąłem, no i tym razem się nie udało. Wyszła na rynek apostazja, ja miałem 2 te religie, ktoś mi to zagrywa i mi czyści 3/4 tableau. No ja patrzę na rynek, patrzę na stan swojej kasy, patrzę na swój stół, patrzę na stół przeciwnika i myślę, no pozamiatane. Jeżeli on teraz nie zacznie grać jak przygłup, to jest kwestia kilku rund i wygra. Są takie sytuacje, ale są rzadkie i one nie są przyjemne, owszem. No ale to jest coś, co ja jestem gotów od czasu do czasu znieść, żeby móc odcofać. No nie ma gier idealnych, tak, nie ma po prostu gier, które są bez wad. Jeżeli miałbym powiedzieć takie frustrujące momenty. Takie cwane momenty po prostu, albo po prostu takie to wiesz, tu mocne. Ja nie mam problemu z tym, znaczy nie mam problemu, nikt nie lubi przegrywać, ale ja nie mam problemu z tym, że ja już jestem o krok od wygranej, a ktoś mnie jakimś dobrym zagraniem kontruje i mi ten plan utrąca. No bo hej, to jest sól tej ziemi. To potrafi wkurzyć. No to jest jedna z tych cech, które jeśli nie masz takiej odporności, taka to uciekaj. To w tej grze już się witałeś z gąską, a tu po prostu. Ciach. Frustrujące momenty, których nie lubię, to jest bardzo mocna przewaga ekonomiczna. No bo jako już się rzekło, że jest to gra o kasie, to jeżeli ktoś ci założy hokejowy zamek i on ma kasy 8, a ty masz 1 w porywach do 2, jak sprzedasz kartę, no to bywają ciężkie, frustrujące momenty. Natomiast po pierwsze, jak już wspominałem, wszystko może się w tej grze zadziać i taką sytuację też można odwrócić. Jasne, w większości przypadków w takiej sytuacji się przegra, ale jak się wygra z pleców w takim stylu brazylijskiego jiu-jitsu, jak się te dźwignie założy leżąc na plecach, no to jest super uczucie. Najczęściej się nie uda, no ale cóż, zawsze pamiętajmy o jednym.
Jak bardzo sytuacja na planszy by nie była irytująca, to ta druga osoba niczego w prezencie nie dostała. To nie jest tak, że on dociągnął karty plus 5 kasy. No nie. Tu tak zapracował na to. Pośrednio. Zapracował na to, pośrednio ja swoimi głupimi ruchami mu to dałem, więc... Tak trochę pośrednio wspomniałeś o jednej ważnej cesze, które tutaj też widzę u osób, które grają w tego typu gry, to jest właśnie ta taka niechęć do poddawania się, ta siła taka wewnętrzna, która mówi zaciskam zęby i dalej próbuję, nawet jak wiem, że już topór nade mną wisi, dobra, ja to przegram, ale jeszcze cię skubnę, jeszcze coś tam zrobię. I tutaj no, jest potrzebny taki cholerny upór właśnie, żeby się nie dawać, nie poddawać, bo a nuż widelec gracz popełni błąd, poczuje się zbyt pewnie i fiknie gdzieś tam, sam tak jak powiedziałeś w jiu-jitsu, gdzieś tam mu się wyśliźniesz i założysz lewara. Więc no, ta cecha jest tutaj premiowana w tej... Tak. Są ludzie, którzy wiesz, grają w euro i są pod koniec gry dublowani. No i w zasadzie to by wstali i od stołu, ale są na tyle dobrze wychowani, że jeszcze coś tam dogrywają na pałę. Ale są ludzie, którzy w grze euro w analogicznej sytuacji są dublowani i myślą sobie, dobra, to ja do końca rozgrywki z tego dubla wyjdę i przynajmniej tyle się postaram osiągnąć. I jeszcze mam o co grać. Ja wiadomo, że nie wygram, ja wiadomo, że w grze 4-osobowej nawet nie będę na podium, ale przynajmniej no, stawiam sobie jakiś cel i nie odpuszczam i przynajmniej próbuję coś zrobić. No i tutaj jest analogicznie, tak jak powiedziałeś, bardzo przydatna jest to cecha charakteru w przysiadaniu do Paxa. No nie na zasadzie, że okej, dobra, widzę, że już masz taką przewagę, to weź to złożymy i rozłożymy od razu nową rozgrywkę. No czekaj, dograjmy do końca. Staraj się. Gryź mnie, jeżeli... Daj się nacieszyć też przeciwnikowi tym, że daj mi wygrać, jeżeli... że cię rozkłada po prostu. Tak, daj mi wygrać w pełni. Nie odpuszczaj, no może wygram w 4 rundach, a nie w 2. No, próbuj, a może nie wygram wcale, no bo jednak coś tu się odmieni. Pax to jest jedna z tych gier, w których naprawdę nie warto odpuszczać. No, ciekawe wnioski. No dobrze, to powiedz mi jeszcze, no bo tutaj mnóstwo emocji, tak jak sobie rozmawiamy, to towarzyszy nam. Od frustracji po radość to mówiłeś, że ta radość z wykonania czasem jednej akcji, nawet która nie gwarantuje ci zwycięstwa, jest tak ogromna, że świadczy tak jakby o jakości tej partii, a nie wynik, prawda? Że no tak jak mówisz, gramy, żeby wygrać, ale jednak jakość ta partii jest chyba najważniejsze, nie? To w jaki sposób ta partia przebiega, w jaki sposób ma przeciwnika. Dlatego ja też trochę z Piotrkiem już nie gram. Bo nie masz frajdy. Jego przewaga jest tak duża, że to jest znowu tak jakby tutorial dla niego, wprowadzanie mnie. Bo ty grasz z nowymi osobami, no też chyba nie masz satysfakcji już, nie? Jak ktoś się uczy dopiero tej gry, żeby rozgrywać. Mam tu wynotowaną pewną anegdotkę, o której mogę powiedzieć. Ona jest niby odpowiedzią na inne pytanie, ale i ja uczyłem całkiem niedawno kolegę z Lublina, pozdrawiam, Tomka Sokoluka. I to było fajne, bo to była jedna z niewielu okazji, kiedy mogłem zagrać na żywo, bo gram głównie w PAX Renaissance na BGA i te nasze rozgrywki wyglądały bardziej jak wykład akademicki. Ja mu tłumaczyłem, co robię, po co i dlaczego, natomiast jego ruchy komentowałem. Zanim coś zrobił, to pokazywałem mu inne możliwości. I pamiętam w pierwszej rozgrywce po jego ruchu spojrzałem mu głęboko w oczy i powiedziałem, za ile ruchów i jak go pokonam. I to jest pewna forma nauki. I to było na tyle, jeśli chodzi o waszą znajomość. Nie. A właśnie puentą tego jest to, że Tomkowi się bardzo spodobało. Gramy teraz regularnie na BGA i bardzo często wygrywa. I to nie jest tak, że to minęły lata. Nadrobił. To minęły miesiące.
Oczywiście, czy to jest dla mnie, czy ta konkretna partia była dla mnie przyjemna? Tak. Czy taki konkretny sposób grania był na dłuższą metę z różnymi ludźmi byłby dla mnie przyjemny? No raczej nie. Ale wyhodowałeś sobie współgracza, który teraz jest wytrawnym graczem, tak? Tak, dokładnie tak. Mhm. Więc warto zagrać z kimś, kto bardzo chce, a jeszcze nie umie. Bo jest duża szansa, że zachwyci się na tyle, że po prostu będzie dużo grał, a z biegiem czasu to doświadczenie samo rośnie. Nie trzeba nad tym specjalnie myśleć. No tutaj nie będę cię pytał, czy rozgrywka się dłuży, bo w wariantach dwuosobowych tak naprawdę ta gra no praktycznie nie ma tej możliwości dłużenia. Poza tym ta intensywność tej rozgrywki jest na tyle duża, no że chyba nie zdarzyła, czy zdarzyła ci się partia, gdzie ci się zdłużyło, że no nie wiem, ta dynamika partii była tak słaba, że... Nie, zastanawiałem się nad tym, cała rozgrywka się nie dłuży. Jeżeli miałbym już bardzo naciągane wskazać jakieś elementy, to bywają takie partie, gdzie dłuży się odrobinę początek, ale to jest, wiesz, to też nie jest jakoś specjalnie nieprzyjemne. To jest taka cisza przed burzą. Ty wiesz, że to zaraz pierdzielnie i tylko się zastanawiasz kiedy. I jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. To też ma swój smaczek. A to jest sytuacja, gdzie wiesz, siadasz, patrzysz, no i na obu rynkach te 10 kart łącznie to jest jakiś syf, który jest w tym momencie nieprzydatny. No dobrze, to ja puszczę jeden szlak i drugi, po jednej karcie spadnie. No znowu nie wyszło nic ciekawego. Poza tym nikt nie ma 5 kasy jeszcze, żeby to kupić. No to przeciwnik zrobi to samo. No i to takie, wiesz, chodzenie wokół tematu, ale to jest kwestia 2-3 rund i ta gra zaraz się rozkręca, bo jednak coś na tym rynku się musi pojawić. Więc tak czasem bywa taki wolny początek, ale nigdy nie jest tak, żeby sama rozgrywka się dłużyła. Nie wyobrażam sobie. No ja tutaj zadam jeszcze jedno pytanie, o którym mi się kojarzy z takim memem. Jest taki często mem człowieka w pomarańczowej kurtce, który na pierwszym rysunku jest taki zniechęcony, a w drugiej już takiego pokazuje, ja wiesz o jakim mówię rysunku, nie? No i pod pierwszym rysunkiem moglibyśmy podpisać Pax Renaissance gra losowa, a pod drugim rysunkiem Pax Renaissance zarządzanie ryzykiem, nie? Tak. Czy to jest ryzyko, czy losowość? Nie ma. Zarządzanie ryzykiem, czy losowość? To kurczę... Czy to są różne nazwy tego samego? Nie. Leniwa odpowiedź jest taka, że tak jak wcześniej wspominałem, to jest głównie model, a model nie musi być zbalansowany, tylko ma coś modelować, jak sama nazwa wskazuje. Więc, ale to tak żartobliwe na odpierdziel. Owszem... No bo są zarzuty o losowość, o karty OP. Na początku rozgrywki, znaczy co do kart, które są OP. Jasne są w tej grze karty, po które wiesz, w 90 przypadkach pójdę i kupię, no bo to są karty, które mają wpływ tak duży wpływ na rozgrywkę, że warto je mieć. Aczkolwiek. Albo nawet, żeby nie miał przeciwnika. Dokładnie. Aczkolwiek. I teraz na początku rozgrywki to może się wydawać niezbalansowane i losowe. Natomiast jeżeli te rozgrywki znasz, i to ja też nie mówię, jeżeli masz set partii na koncie, tylko widziałeś taką kartę 3 razy i nie jesteś średnio inteligentną małpą, tylko człowiekiem, który siada do planszówek, to zdajesz sobie świadomość z tego, że coś takiego istnieje. I już to powinieneś jakoś w swoich planach uwzględniać. Więc na przykładzie, przepraszam, jeżeli na samym początku gry na rynku jest księżniczka, która daje Osmanów, to kupienie jej w pierwszej partii to jest no-brainer. Idę w to. Przecież tam jest 5 jednostek, tam cuda można robić. Tam się osiedlę. Nikt mi tego nie odbierze. Ale mając kilka rozgrywek na koncie i wiedząc, jak dużo jest na wschodzie dżihadów, które pozwalają zrobić dżihad konkretnie w Osmanach. To są dżihady kierowane tam, to są dżihady na całym wschodzie. Tych kart jest tam dużo. Jest ich tam dużo, bo tak to zaprojektował Eklund i coś to ma... No i historia tak to trochę coś to ma modelować, więc pokazała. Brew ci się do góry unosi i
to może nie będzie najlepsza inwestycja. Za 1 kasy pewnie wezmę, za 3 kasy już bym się zastanawiał. Może niech przeciwnik to kupi, niech wyda cały hajs, a może zaraz ten dżihad się pojawi. I to nie jest losowość. Znaczy to jest losowość, ale to jest dobra losowość. Tutaj bardzo ważne, trzeba powiedzieć, że talia w paksie, obie talie tak naprawdę są duże, a w rozgrywkach, nawet w rozgrywkach 4-osobowych, nie wszystkie karty wchodzą do gry. W rozgrywkach 2-osobowych tam mniej więcej połowa tych kart się pojawia. No ale powiedzmy, dzieląc je na rodzaje, no to one się często różnią tylko wartością. To ma bardzo duży wpływ na regrywalność, na właśnie brak tych szachowych otwarć, o których mówiłem wcześniej. Bo przez całą rozgrywkę pojawi się jeden biskup, tak, nie? I ktoś albo nie wychodzą księżniczki, albo wychodzą na samym początku i później, wiesz, zastanawiasz się właśnie, czy wyjdą jakieś wojny religijne, które to poodbijają, czy nie. Więc ta rozgrywka za każdym razem jest inna, ma trochę inny charakter. I ja bym tutaj tak nie demonizował tej losowości, bo znając właśnie, tu nie trzeba się uczyć kart na pamięć, ale znając te takie, wiesz, highlighty w talii, no musisz grać wokół tego, po prostu. Możesz nazwać to losowością, że hej, no ja się wyprztykałem z kasy, a tutaj tak, to jest znany zarzut, że ja kupiłem kartę, odkryłem przeciwnikowi kometę, on kupił i wygrał. Głupia losowa gra. No nie, po pierwsze, jeżeli przeciwnik ma 5+ kasy, to robiąc cokolwiek z rynkiem, musisz żyć ze świadomością, że być może właśnie... Okej, ale inaczej zapytam. Zakładamy, że grają osoby o tym samym poziomie doświadczenia i ktoś jest pierwszy, ktoś jest drugi, wychodzi pewien zestaw kart. Zdarzały się sytuacje, że dla kogoś był ten zestaw kart po prostu tak promujący jego pierwszeństwo, że wygrywał grę? Bardzo rzadko. Zdarza się, bo żadna gra nie jest idealna. Ale bardzo rzadko. Trzeba pamiętać tutaj, że te talie są w ten sposób skonstruowane, że ta karta komety, która pozwala uruchomić warunek zwycięstwa, ona jest trochę zagrzebana, więc nawet jeżeli na samym początku, na tym setupie, pierwszy gracz może za 1 kupić jakąś kapitalną kartę, to nie znaczy, że za chwilę wyjdzie kometa, on ją kupi i jest pozamiatane. Bo do tej komety trochę tych kart się musi przewinąć. Oczywiście. A powiedz mi, czy ta sytuacja jest, właśnie, jeszcze tylko spytam, ta sytuacja jest bardziej prawdopodobna, jeśli chodzi o początek, rozumiem? Tak. Bo już jeśli już mówimy później o gdzieś tam mid-game, no to nie masz szans, to już jest konsekwencja naszych wyborów. Dokładnie. Tak? I to jest, wydaje mi się, źródło... Uczciwe, to jest źródło że przegrasz w 10 minutach. Wszystkich tych komentarzy o losowość. No niezrozumienie tego, że to nie jest tak, że komuś karta wyszła. No, sam sobie jej z talii nie wyciągnął. To jest tak, że poza tym ta karta mogłaby w innym układzie na stole nie robić absolutnie niczego. Ktoś sobie zasłużył albo swoimi dobrymi zagraniami, albo twoimi złymi na sytuację, w której wyjście tej karty na stół daje mu wygraną. Owszem, ta karta mogłaby być dalej w talii, albo mogłoby jej nie być. Ktoś może powiedzieć, że to jest głupie i losowe. Ja powiem, że jeżeli doprowadza do sytuacji, w której pojawienie się jednej karty może kosztować cię partię, no to źle zagrałeś. I dla mnie to nie jest No to nie jest Makao i Makale, nie? Bo to zazwyczaj też trzeba tą kometę odpalić, mieć pieniądze, mieć akcje, żeby też coś tam zagrać. Dokładnie. I dopełnić tak jak warunek. Jeżeli ktoś ma te 5 kasy, żeby hapnąć kometę, która wyjdzie na rynek, to nie jest tak, że on sobie wyturlał te 5 kasy na kostce. On je zarobił w ten czy inny sposób. A ty, jeżeli widzisz, że on ma 5 kasy i nadal odsłaniasz mu nową kartę w momencie, kiedy, bo to nie jest tylko 5 kasy, to jest 5 kasy plus spełnianie warunku zwycięstwa. To są 2 rzeczy. Jeżeli ktoś spełnia te 2 rzeczy, a ty mu dalej odkrywasz nową kartę, no to czy to jest losowe, czy to nie jest do końca dobre zagranie? Ja bym powiedział, że jednak ta druga rzecz. No dobrze, to będziemy lądować, tylko ja jeszcze tutaj takie pytania tutaj troszkę podsumowujące, troszkę nawiązujące do tego, co powiedzieliśmy na początku.
No bo cały czas, tak jak mówiłeś o tym twoich różnych gustach, cały czas gdzieś mam w głowie te pytanie właśnie Piotra, jak to jest, że ten człowiek gra w takie gry jak Labirynt i Pax Renaissance i siada do gier pozbawionych interakcji? Czy ci nie brakuje tej interakcji? Czy siadasz do takiej sałatki punktowej i myślisz, kurde, ale bym mu przyłożył, no ale nie mogę, bo tu jak to jest, że łączysz te dwa światy właśnie, czy po prostu gdzieś w mózgu przestawia się taka wajcha, okej, gram w grę bez interakcji, więc gram bez interakcji. Nie, wiesz co? Czy nastawiasz się, że gram w Paxa i po prostu będzie krew? Znowu leniwa odpowiedź jest taka, że ja po prostu lubię dobre gry. Ale mówiąc szczerze, jestem fanem euro, tak jak wspominałem na początku, natomiast lubię, tak jak powiedziałeś, Labirynt, Pax Renaissance czy Android Netrunner. Wydaje mi się, że jest to kwestia tego, że są to dla mnie gry albo by design, albo jak Pax Ren z wyboru, są to dla mnie gry dwuosobowe. A w grach duelowych łatwiej mi jest przełknąć interakcję. I wydaje mi się, że to jest kwestia... One zazwyczaj są intensywniejsze też, nie? Kwestia tego. Skupiamy się tylko na jednej osobie. No. Plus to są gry wszystko na, no może poza Netrunnerem, aczkolwiek też nie do końca. To są gry nie na wynik, nie na punkty, tylko na jakiś efekt, na warunek. I w takich grach też wydaje mi się, że mi osobiście łatwiej jest przełknąć tę negatywną interakcję, bo jak ja gram w Labirynt i ktoś mi wykosi moich dżihadystów, tam gdzie chciałem robić dżihad, no to mnie to wkurza, bo ja zostałem cofnięty na swojej drodze do wygranej. Natomiast jak gram w euro i ustawiłem sobie budynek za 12 punktów, a ktoś mi go zburzy, to ja widzę, że mnie to kosztowało konkretnie 12 punktów. Wiem, że w grze osiąga się w okolicach 100 punktów i mnie to irytuje dużo bardziej niż właśnie taki krok w tył w moim planie, bo być może ja nie jestem do końca w stanie ocenić, jak duże jest to cofnięcie. Nie wiem, może to jest kwestia tego. Natomiast tak jak mówię, no gdybym kiedy gram w euro nawet w dwie osoby, to też jestem w stanie więcej tej interakcji wybaczyć. I wydaje mi się, że nie tylko ja. Znam osoby, które w grach wieloosobowych będą się denerwować, że na zasadzie dlaczego bijesz mnie, a nie jego? Nie rozumiem tego. Masz dwa równie prawidłowe, tak? Równie dostępne cele. Dlaczego walnąłeś mnie? W grze dwuosobowej nie ma tego pytania. To jest wycięte, więc łatwiej to przełknąć. Ja zawsze mówię, że gra mnie zmusiła. O, pewnie, że tak. Znaczy, wiesz, pytam trochę dlatego, bo dla mnie to jest zastanawiające, bo jest to jakieś moje ograniczenie. I z zazdrością trochę patrzę osoby, które powiedzmy tam gdzieś na forum piszą, no uwielbiają food chaina, a jednocześnie sobie pykają, wiesz, w taką totalną sałatkę i potrafią się tak przy tym dobrze bawić, nie? Więc tak, mam wrażenie, że ja trochę tak jakbym wszedł, wiesz, przez pewne drzwi i już się został w tym pomieszczeniu, a ty tutaj sobie skoczysz raz do tego pomieszczenia, raz do tego pomieszczenia i to jest fajne, bo cię jednocześnie nie ogranicza, nie? No tak. Dlatego też tak podpytuję, skąd się bierze taki właśnie takie podejście. Czy to wiesz co, myślę, że to wynika z tego, że w domu po prostu dużo grasz z żoną, czy... Moja żona nie lubi negatywnej interakcji. Więc to też jest... Ale to już jest... Ja nie lubię negatywnej interakcji, a moja żona nienawidzi negatywnej interakcji. Więc to jest... Ona najchętniej, jak gramy w cywilizację poprzez wieki, to chciałaby, żeby na granicach jej świetnie prosperującego państwa stał jeden facio z dzidą i żeby to wystarczyło. A ja tam jej nad tym kolesiem z dzidą śmignę samolotami, jest wielkie halo. Dlaczego? No. Ale
co chciałem powiedzieć, to o czym powiedziałeś, to mógłby być problem, nie wiem, w latach wczesnych 90., gdzie tych gier, zwłaszcza na naszym rynku, było dużo mniej dostępnych. Wtedy mógłbyś czuć, że nie wiem, że coś cię ominęło, albo ze względu, no wtedy ze względu tak na naprawdę swój, grało się we wszystko, ze względu nie? na swój Co gust, nie wyszło, to się to ogrywało. Grasz w gry pośrednie, bo nie ma takich gier, które cię interesują, a są naprawdę dobre. A teraz ten rynek jest tak rozbuchany, że myślę, że to fajnie, że masz, wiesz, masz swój gust i jesteś w stanie się skoncentrować na tych grach, które cię bawią. No kurczę, przecież na końcu na tym to wszystko polega, żeby mieć z tego hobby fan, więc ja bym tutaj nie rozdrapywał ram, aczkolwiek wszystkich bym zachęcał, żeby do PAX-a jednak siedli, bo tak jak ustaliliśmy, to jednak jest gra na tyle inna, że jest szansa, że spodoba się. Warto ją trochę odhaczyć? Tak. Myślisz, tak, żeby sprawdzić? Nie wiem, czy odhaczyć, bo odhaczyć to znowu wracamy do tego, co mówiliśmy wcześniej. Warto spróbować. Warto spróbować, jeżeli będzie ta iskierka, że fajnie to było, ta chemia, to też warto wytrwać i nie poddawać się, bo wejście jest ciężkie, ale jak dla mnie ta gra bardzo dużo od siebie daje. No mamy w planach, zobaczymy, czy będziesz miał chęci i siły nagrać taki poradnik cały, jeśli chodzi o i strategiczne jakieś porady i samo wejście, ale tak powiedzmy, jeśli miałbyś tak w kilku słowach kogoś przygotować do pierwszej partii, to będzie bardziej takie podsumowanie naszej rozmowy. Jak przetrwać swoją pierwszą partię w PAX Renaissance? Znaczy tak, jeżeli z tej naszej gadaniny coś Was zaintrygowało, jeżeli nie znacie PAX-a i niektóre z tych rzeczy, które mówiliśmy, Wam się wydały ciekawe, to jest znak, że naprawdę warto jest spróbować i poświęcić czas na naukę. Podczas pierwszej partii, to jest coś, czego ja w zasadzie bardzo nie lubię, ale w tej grze się sprawdza. Podczas pierwszej partii, a nawet i pierwszej, drugiej i trzeciej, warto jest grać dla satysfakcji z pojedynczych zagrań. Nie myśleć o tym, żeby wygrać. Inaczej. Nie myśleć o swojej wygranej. Jeżeli już skupiać się na wygranej, to na cudzej i na graniu reaktywnym. Bo to jest to, co mówiłem wcześniej, czyli taktyka na przeszkadzanie, a strategia na swoją wygraną. Żeby wytrwać do tej 15 rundy, ale nie dać się znokautować. Głównie po to, żeby zagrywać karty, pociągać za wajchy i patrzeć, co się dzieje. Bo no ja nie lubię takiego podejścia do gier, no ale tak jak mówię, gram głównie w euro i tam w zasadzie po tłumaczeniu, po lekturze instrukcji jestem w stanie sobie w dużej mierze wyobrazić, jak to będzie wyglądało. No tutaj nie jesteś, drogi graczu, i warto tą grą po prostu przez pierwszą, drugą partię się pobawić, bo te partie są na tyle szybkie, że to nie będzie duża strata czasu. I co, siadać do partii dwuosobowych zalecasz na początek? Tak. Być może trzyosobowych, ale to już raczej nie w takiej gronie, że wszyscy zaczynamy, bo to może być ciężkie. Dobrze, rozgraniczmy to. No ja ze względu do nauki na pewno bym proponował rozgrywki dwuosobowe, bo dużo łatwiej je zrozumieć. Dużo łatwiej zauważyć jakiś zamysł drugiej strony w tym chaosie, który tam się dzieje. Na pewno warto jest grać z kimś, tak jak wcześniej opowiadałem, z kimś, kto tę grę zna, kto nam pokaże, wytłumaczy, skomentuje, podpowie. Bo no jeżeli mamy kogoś, ja wiem, że to jest luksus, który nie każdy może sobie pozwolić, że ma kogoś takiego ogranego i jeszcze kogoś, kto zainwestuje swój czas w ten sposób, ale jeżeli mamy to jest bardzo dobry sposób, żeby tę grę poznać nawet kosztem tego, że te pierwsze rozgrywki, no to nie będą takie, wiecie, prawdziwe rozgrywki pełnoprawne, no bo jednak ktoś będzie się wstrzymywał, ktoś będzie robił ruchy nieoptymalne po to, żeby coś zobrazować, ale to jest najlepszy sposób nauki. I co?
Bardzo polecam wydrukować sobie karty pomocy z BGG, no bo niby te karty pomocy, które są w drugiej edycji, one są o niebo lepsze od tego, co było. Bo w pierwszej nie było. Halo, była. Były wymienione akcje, jakie możesz zrobić. I to wszystko. Więc to taka karta pomocy na alibi, żeby była w spisie elementów instrukcji. Bardzo polecam wydrukować sobie karty pomocy z BGG. Jest kilka tam wariantów. Karta pomocy na alibi, dobra. Nieważne już bardzo który. Może ten, który wizualnie bardziej się podoba, bo tam i w jednym, i w drugim raczej większość informacji jest. One są bardzo pomocne. Ja grając do tej pory, jak gram na żywo, no to tak czy inaczej od czasu do czasu sobie na te karty pomocy zerkam, więc nie wyobrażam sobie wchodzić w tę grę bez tych kart pomocy dodatkowych. No i przede wszystkim takie wyświechtane na koniec, nie zrażać się. Warto, jeżeli jest ta chemia, to warto zainwestować swój czas i spróbować tę grę poznać, bo to naprawdę ona odda ten wysiłek włożony. Dobra, to ostatnie już obiecuję pytanie, bo tak mnie natchnęło. Nie wszedłeś w inne paksy. Zostałeś tak jak przy Renesansie, nie zainteresować się tym gatunkiem na tyle, żeby poznawać, nie wiem, Porfirianę, Transhumanity i inne. I widzisz, tytuły. Tutaj możemy to ładnie klamrą spiąć całą naszą rozmowę w zasadzie, bo tak, masz rację. Ja z paksów grałem w Pax Pamir, który tak w zasadzie jest takim kuzynem trochę, bo wiadomo, że nie był robiony przez Eklunda. Grałem w Station Fall, którego możemy podciągnąć do Pax Benny Hill. Natomiast Porfiriana na przykład, no to tutaj wracamy do tego tematu i to już nie są moje rewiry zainteresowań, jeżeli chodzi o historię. Ja bardziej właśnie średniowiecze to jest coś, co mnie interesuje. Druga klamerka będzie taka, że ja nie sądzę, żeby mechanicznie coś mogło dla mnie renesans przebić. To dla mnie to jest gra genialna. Rozumiem. I gdybym ja teraz miał na przykład... Musiał się od nowa uczyć, nie tak? Chodzi o naukę. Kolejnego tytułu? Chodzi mi o to, że gdybym ja swój czas, który mam zarezerwowany na grę tego typu, miał teraz dzielić na więcej tytułów, to dla mnie to będzie strata czasu, który mogę poświęcić na grę w Pax Renaissance, który naprawdę ubóstwiam. A którego wciąż nie przyszedłeś po 300 Tak, którego jeszcze nie skończyłem. Mam zamówioną Hiszpanikę i czekam. Już kurczę, troszkę się irytując, bo mam zamówioną angielską ze wspieraczki, a już polska ze standardowego ze ściereczką wydania do kuchni, jest, tak już jest. Jest u ludzi, a ja na swój dalej czekam. Jak przyjdzie, to pewnie zagram. Ale to nie jest tak, że ja unikam. Wiadomo, ja bardzo lubię poznawać gry, więc jakby ktoś mi zaproponował, to bym w te Porfiriany zagrał. Tylko tak głupio można powiedzieć, po co, skoro mam Pax Renaissance. Dla mnie to jest gra... No doskonale rozumiem. Kompletna. Piotrek sprzedał Porfirianę, mimo że ją tak bardzo lubi, no ale właśnie dokładnie z tym samym argumentem, o którym mówisz. No i tak gramy mało, mamy mnóstwo gier dwuosobowych, więc no kolejny Pax będzie się tylko kurzył. Tak, no mam nadzieję, że ta Hiszpanika jest na tyle inna z tego, co czytałem, że ona będzie siedziała na trochę innej półce w kolekcji, więc być może to nie będzie taki kanibalizm. Więc chętnie spróbuję. Transhumanity to też nie do końca mój klimat, więc tutaj jest to, jeżeli chodzi o tematykę. No tak to wygląda. Przyszedł zazwyczaj od Paxów, który grał w jeden. No ale to jest ciekawe, bo zazwyczaj jak nas coś już wciąga, to nie potrafimy się powstrzymać przed tym konsumpcjonizmem, o którym mówiłeś, a tutaj tak jakby trochę sam sobie homonto narzuciłeś, ale bardzo sensownie, no bo mierząc po prostu czas, możliwości na zamiary, więc wyszło tak jak wyszło. Wiecie, to jest jak z miłością. Zakochałem się i tyle. Znalazłem tę jedyną.
I po co szukać dalej, skoro ona jest tutaj No tak. idealna i patrzy mi głęboko w oczy. No to rzeczywiście ładna puenta naszej rozmowy. Dzięki serdecznie, że poświęciłeś mi czas. Ja zapraszam tutaj naszych słuchaczy do dzielenia się swoimi historiami z tą grą. Bo tak jak mówię, ta gra jest na tyle głęboka, bo to jest piękno gier z interakcją, że wszyscy podchodzimy troszkę inaczej do tego tytułu, bo inni są ludzie, którzy w nią grają, a tak naprawdę ta interakcja przekłada się na styl gry, jaki prezentuje dany tytuł. Dokładnie. Dziękujemy serdecznie. To jest, ale to kurczę jeszcze, bo to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, natomiast ja na przykład, jak zdarza mi się zagrać już w jakieś Ameritrashowe Area Control, czego no nie jestem fanem gatunku, ale to zawsze mam inklinację do gry defensywnej. Chyba że gram jakąś grę asymetryczną i frakcja no konkretnie mówi mi atakuj albo gin, no to wtedy idę w to. Ale jeżeli mam grę, w której sam wybieram, co robię, to bardzo często gram defensywnie. Kurczę, nie wiem, czy nawet, czy jestem w stanie grać tak w PAX. Ja już nie mówię tylko ktoś, kto również ma taki sposób gry, w gry interakcyjne. Być może jest to sensowne w grze na więcej graczy, no bo w grze w duecie raczej nie, ale przy 3-4 graczach... No raczej nie jest to gra o budowaniu. Tak. Siedzę, niech oni się biją, ale to też ciężko tutaj napuścić jedną osobę na drugą. Tak, ale to jest plus, mi się wydaje, dla wielu osób, właśnie brak takiej negocjacji typowej dla Area Control. Tak. Że no tutaj lejemy tego, bo on tak jak w Dominant Species czy coś. No nie, no tutaj po prostu sytuacja jest tak jasna, że no nie ma miejsca na zbytnie takie ściemnianie. Jest jedna rzecz, której w grach dwuosobowych w PAX Renaissance nie ma i której autentycznie mi szkoda. To są te momenty, kiedy siedzimy sobie przy stole, jest mój ruch i ja do osoby z mojej lewej mówię: ty, zajmiesz się ale ty widzisz, że on wygra w następnym ruchu, ten trzeci. No widzę. A wiesz, że tutaj... Już programujesz po prostu, nie, że swoje ruchy to jeszcze ruchy gracza tak, po lewej. A wiesz, że tutaj jest kontra na jego zagranie. No wiem. No dobra, to ja robię to i to, a ty się baw. Tak jest spychanie odpowiedzialności w najlepszym wydaniu. Tak jest, to jest charakterystyczne dla PAX właśnie. Tak. To są takie twarde negocjacje. To jest... No my teraz w John Company też właśnie próbujemy, tam też jest ciekawie. Mam na półce i jeszcze nie zagrałem, jeszcze się nie zabrałem. No niestety za mało czasu, ale bardzo, bardzo bym chciał spróbować. A ja ze swojej strony też bardzo dziękuję za zaproszenie. Irku, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Ja zajrzę. Jak będę umiał, to coś od siebie jeszcze dodam. Najwyżej na trakcie porodowym będziesz odpisał, jak się będziesz nudził. Tak, mam telefon, mam YouTube'a, więc tak jest. Poradzę sobie. Oni sobie poradzą. Tak, ja tam nie jestem, nie jestem niezbędny. Prawda? Tak jest. Dobra. Powodzenia wam tutaj w przyjęciu nowego człowieka do domu. Nowego gracza. I mimo wszystko czasu nowego gracza, czasu na granie. Dzięki serdecznie. No i do kolejnego razu, bo mam nadzieję, że uda się jeszcze coś tam nagrać. No jeśli zaprosicie, a ja będę miał czas, to na pewno. No zaproszenie jest otwarcie, więc tylko kwestia właśnie, żeby wam się udało tam na tyle w domu ogarnąć. Dobrze, to drodzy słuchacze, dajcie znać, czy chcecie jeszcze mnie usłyszeć. Tak jest. No łamach Gentlemanów chętnie wystąpię. Dzięki serdecznie. Trzymajcie się, hej. Hej, pozdrawiam.